celu wprowadzenia delegacji w programie R2 Płatnik należy na początku wybrać pracownika i otworzyć ewidencję delegacji poprzez aktualne zatrudnienie, delegację lub wybrać odpowiednią ikonę z paska menu. Aby dodać nowy rekord, należy użyć plusa. Program R2 Płatnik umożliwia ewidencjonowanie i rozliczenie delegacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Czynności wykonywane przy wprowadzeniu delegacji można podzielić na dwa etapy. Wydanie polecenia wyjazdu służbowego i zatwierdzenie pobranej zaliczki oraz rozliczenie kosztów podróży i wydrukowanie rachunku. Przed przystąpieniem do pracy dobrze jest również wstępnie uzupełnić bibliotekę tras delegacji. Wykonujemy to w oknach pozostałych bibliotekach trasy delegacji, czyli wpisać wszystkie przejazdy wraz z odległościami, które będą się powtarzać. Właściwe przygotowanie tej biblioteki znacznie ułatwi późniejsze wpisywanie i rozliczanie delegacji. W przypadku zagranicznych podróży służbowych należy wcześniej uzupełnić tabelę kursów walut, również w oknach pozostałe biblioteki kursy walut oraz limity diet krajów docelowych. Podobnie okna pozostałe biblioteki kraje docelowe. Ponadto jeżeli firma posiada samochody służbowe, to przed wpisaniem delegacji należy uzupełnić bibliotekę samochodów służbowych. Wybieramy delegację zagraniczną, odpowiedni rejestr, podpowiada się kolejny numer, datę druku delegacji, dokąd. W tym polu wpisujemy najczęściej nazwę firmy lub dokładny adres. Dane możemy pobrać z wcześniej zdefiniowanej biblioteki lub wpisać ręcznie. Kraj docelowy, podpowiada się waluta, na czas. Okres delegacji, na podstawie którego rozliczone będą koszty podróży. Nasza delegacja będzie dwudniowa. Okres w karcie pracy. Faktyczny okres, na podstawie którego uzupełni się miesięczna karta pracy. Zaznaczenie delegacji w karcie pracy skutkuje pomniejszeniem ewentualnego ryczałtu samochodowego. Jeżeli wybierzemy opcję poniżej 8 godzin, rozliczy się połowa diety. W celu wybieramy cel naszej podróży. Poniżej rodzaj środka lokomocji. Mamy do wyboru służbowy, prywatny, publiczny. W zależności jaką opcję wybierzemy, dla służbowego podstawią się biblioteka samochodów służbowych. Dla prywatnego prywatny samochód z kartoteki. Publiczny będziemy mieli do wyboru pociąg, samolot, autobus, inny. Poniżej możemy wprowadzić numer biletu. Uwagi! Dodatkowe okno opisowe, data zaliczki, czyli data faktycznego pobrania zaliczki, jeżeli została ona wydana. Możemy ją uzupełnić w złotych lub w walucie. Kurs, przeliczy się automatycznie koszt zaliczki. Status delegacji. Jeżeli pozostawimy na zatwierdzonym, tak jak podpowiada program, uniemożliwimy tym samym dalszą pracę nad delegacją użytkownikom korzystającym z modułu www. Ja zostawię na statusie planowanym. Następnie dodajemy delegację. Zatwierdzamy zmianę. Po uzupełnieniu zakładki polecenia wyjazdu i dodaniu mamy możliwość wydrukowania polecenia wyjazdu. W
tym momencie rozpoczynamy drugi etap, który jest związany z rozliczeniem kosztów podróży i wydrukowaniem rachunku. W zakładce Koszty przejazdów wprowadzamy ewidencję przejazdów, plusem dodajemy nową pozycję, podpowiada się data, wprowadzamy godzinę oraz zaznaczamy, czy jest to część delegacji zagraniczna czy krajowa. Nasza delegacja wygląda następująco. Przejazd samochodem prywatnym na lotnisko. Tu dla poszczególnego etapu możemy ponownie zdefiniować środek lokomocji. Jak widzimy, podpowiada nam się samochód oraz stawka pobrana z parametrów naliczania. Dodajemy kolejny wpis. Oraz godzinę. Jest to już etap zagraniczny. Przelot samolotem z Katowic do Berlina. Mamy możliwość wprowadzenia ceny biletu. Jeżeli załączymy bilet do delegacji, możemy zaznaczyć ten checkbox. Zatwierdzamy pozycję. Zostały dodane już wszystkie etapy kosztów przejazdów. Poniżej mamy podział z wyszczególnieniem czasu przypadający na część krajową i część zagraniczną oraz sumowane całkowite koszty, zarówno związane z przejazdem samochodem prywatnym, jak i biletem lotniczym. Kolejna zakładka to przerwy. Istnieje możliwość wprowadzenia przerw w delegacji. Czas przerwy pomniejsza czas delegacji, uwzględniany przy wyliczeniu diet i ryczałtów. Wydatki według załączników. Rozróżniamy wydatki poniesione na noclegi, np. hotele oraz inne wydatki na parkingi. Wprowadzamy ilość noclegów. Możemy wprowadzić też opis oraz kwotę poniesioną na nocleg. Przyporządkowujemy walutę. Jeżeli załączamy dowód, czyli fakturę lub paragon, zaznaczamy ten checkbox. I koszty wydatku przeliczają nam się całkowite. Po zatwierdzeniu pozycji mamy podsumowanie noclegi według rachunków w złotych. Program osobno sumuje wydatki poniesione na nocleg i osobno inne wydatki według załączników. Kolejna zakładka to diety i ryczałty. Jest to zakładka wykazująca przysługujące pracownikowi diety i ryczałty. Informacje podpowiadają się automatycznie na podstawie wcześniejszych wpisów oraz parametrów naliczania i bibliotek krajów docelowych, skąd pobierane są kwoty dziennej diety i ryczałtu. Użytkownik może zaingerować w dowolne przeliczenia ręcznie i je modyfikować. W przypadku delegacji zagranicznej mamy podział na kraj i zagranicę. Rachunek kosztów podróży. Znajduje się tutaj suma wszystkich kosztów delegacji obliczona na poprzednich zakładkach. Mamy całkowity koszt związany z przejazdem, z dietami oraz podsumowanie.
Podsumowane są również załączone dowody, czyli faktury, paragony, ewentualne bilety. Data rozliczenia delegacji i sposób uzupełniania kursu. Podsumowanie całkowitej delegacji do zwrotu, do wypłaty i zatwierdzenie rachunku kosztów. Tak wypełnioną delegację możemy również rozliczyć automatycznie na liście płac oraz wydrukować do niej rachunek. Zatwierdzamy. Drukujemy rachunek.